Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotowałem ten stół od podstaw. Przedstawię Wam wszystkie etapy produkcyjne, jak przygotowałem materiał, jak potem go obrabiałem, jak wycinałem okrągły blat i jak przygotowywałem dostawkę do tego stołu. Zapraszamy na film. Ja dzisiaj kupuję tercicę dębową. Zobaczcie, pierwsza klasa, jakie piękne dechy, szerokie odkrycie. Ale oprócz dębu jest też spory wybór innych materiałów. Materiał już jest naszykowany, wystrugany i przygotowany do klejenia. Teraz równam sobie jedną stronę, zaznaczam elementy, jak będę je kleił. Będę je kleił po kilka lameli, żeby weszło mi potem w grubościówkę. A u mnie wchodzi 30 cm, więc po takie kawałki będę je kleił, żeby potem jeszcze przed ostatecznym klejeniem wyrównać je z obu stron. Zrobiłem z zapasem, więc mam tu 44 mm, na gotowo ma być 40 mm. Jedną stronę mam wyrównaną. I teraz zaznaczam sobie, jak będą ułożone lamele do tego projektu. Jeszcze jedną potem lamelę dokleję oddzielnie, bo nie zmieści mi się w grubościówkę. Więc tu akurat to wszystko kleję na jeden raz i będzie gotowe do dalszej obróbki. No, dobra, przygotowane. Obracam sobie tak, jak będę wrzucał w ściski. Kawał stołu będzie. I można nakładać klej i szykować do sklejenia. Teraz uwijamy się, żeby zdążyć przerzucić, zanim klej zacznie zasychać. Tu mamy, jak dobrze pamiętam, 15 minut czas otwarty. I tak jak mamy pozaznaczane, przekładamy lamele do sklejenia. Dobra, listewki naszykowane, teraz biorę sobie ściski. I dociskamy, żeby wszystko się wyrównało. I to samo, zobaczcie, tutaj na dole będę robił też założenie ścisk w ten sposób i on ładnie się dociśnie, doprasuje. I ładnie nam wyrówna naszą klejonkę. Teraz robimy to samo z drugiej strony. Więc tu pomiędzy łączeniami dokładam jeszcze długie rurowe ściski, żeby wszędzie dobrze dolegał materiał do siebie. Zobaczcie, jak wszystko jest sprasowane. Klej powychodził wszędzie. Teraz będziemy czekać, aż sobie klej wyschnie i będzie można przechodzić do następnego etapu pracy. Klejonka jest już gotowa, przepuszczona przez grubościówkę, wyrównana. Już ułożyłem tak, jak ma być, na gotowo do blatu. Teraz wyrównam sobie wszystko, żeby wszystko się zgrało ładnie. I zaznaczam, gdzie daję lamelki, żeby nie sklawiszowała nam klejonka przy ostatecznym klejeniu już. Więc na pewno robimy tu lamelkę, tu lamela, tu będzie jeszcze pojedyncza doklejka, ale jej już nie będę dawał w lamelkę. Wrzucimy sobie tu lamelę jeszcze, tutaj i to samo. Tutaj, żeby nie było problemu, że będzie nierówna klejonka. Teraz przygotuję lamelownicę i zrobię miejsce na ciastka.
Klejonka ma na gotowo 40 mm, więc lamelownicę ustawiłem na 20 mm, żeby tam pojawiło się ciastko. Więc teraz pora przygotować, ustawić. Lamelki będę robił 20. I bierzemy się do frezowania otworów. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Kiedy już mam wyfrezowane otwory, zaraz zrobię to z drugiej strony, będę wrzucał do klejenia. Blat jest już przygotowany, wyjąłem go właśnie ze ścisków. Teraz będę przygotowywał dostawkę powiększającą, bo stół będzie rozkładany. I tak samo jak poprzednio robię sobie lamelki, zaznaczam gdzie będą, zawsze będzie to już wyrównane. No i teraz lamelownica i robimy. Miejsca na lamelki już przygotowane. Teraz nakładam klej i wrzucam do klejenia. Wcześniej przygotuję sobie wysokości odpowiednie do klejenia w moich ściskach. I tu już będę czekał do jutra. A w międzyczasie wezmę się za szlifowanie kleju, który wyszedł z blatu i można będzie wyciąć koło. I tak jak poprzednio dokładnie rozprowadzam klej w gniazda na lamelki, żeby dokładnie też klej się tam... Mam to gotowe. Jeszcze pędzla jeszcze nie odkładam, bo jeszcze będę rozsmarowywał po wierzchu lamelek. Wkładam sobie lamelki. I rozsmarowuję klej po nich, żeby też dokładnie wprowadzić klej w gniazdo. Duże ściski. Po kolei. I teraz jeszcze mocniej dociągam. Już na gotowo. Tu jeszcze jeden na koniec dołożymy. O, idealnie, nie ma żadnego uskoku, więc nic też nie będzie przeszkadzało później. Weźmiemy sobie mniejszy. Czasem ściski rurowe potrafią się zablokować na rurze od kleju. Trzeba trochę się z nimi pomęczyć, ale potem do góry. I łapiemy końcówkę. Z jednej strony i to samo robię z drugiej strony. W międzyczasie, kiedy się klei dostawka, mogę zacząć szlifować klej, żeby wyciąć koło. I ja szlifuję w ten sposób do końca, potem przekręcę na drugą stronę i tak samo wyszlifuję drugą stronę i wtedy będę mógł zacząć frezować okrąg z tego blatu. Wszystko zobaczycie w dalszej części filmu. Blat jest już wstępnie przeszlifowany. Teraz będę wyznaczał środki, żeby przygotować cyrkiel i będziemy frezować. Tu z jednej strony
drugiej strony. Jeszcze raz. No i teraz sprawdzamy. Blat mam już 120 cm, czyli zaznaczam sobie po 60 cm. No i idealnie. Środeczek mamy wyznaczony. Wszystko się zmieści. Teraz naszykuję otwór, żeby przygotować i włożyć już cyrkiel. Przyczepiam frezarkę i zaczynam frezować. Przygotowane mam już do frezowania okręgu. Pod ostatnim filmem bardzo dużo komentarzy miałem odnośnie frezów do wycinania okręgów. I sporo z Was proponowało, żebym zakupił sobie frez spiralny. I tak oto właśnie pojawił się już frez spiralny od Ita Tools. I dzisiaj będę pierwszy raz testował, jak to zadziała. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Na 12 mm jest ten frez, czyli maksymalna możliwa szerokość szpienia u mnie w frezarce. Więc zaraz zobaczycie, jak to się sprawdzi. Wszystko przygotowane. Mogę zaczynać frezować okrąg. Włączam odciąg i jedziemy. Stół już wycięty mam frezarką. Teraz został rand po wycinaniu frezarką, który obrobię od razu frezem spiralnym, tak samo, tyle że na mniejszą średnicę i od razu wyrówna mi to krawędź stołu. I będę mógł przejść do dalszych czynności z nim związanych. Blat już jest wycięty, wyszlifowany dookoła z grubsza, więc teraz zaczynam przygotować materiał na pogrubienie blatu, żeby wyglądał, że ma 8 cm. Powycinałem sobie kawałki na razie z tego, co zostało i staram się ułożyć tak, żeby się zgrywały lamele ze sobą, żeby nie było jakichś dużych różnic między tym. Więc tutaj sobie układam wszystko, przygotowuję. A potem to, co zabraknie, będę już szykował z dalszego materiału. Zobaczcie, tutaj takie kawałki przygotowuję, potem to przykleję, skleję ze sobą, a na koniec będę frezarką wycinał to w koło, żeby miało tu około 10 cm w środku pogrubienia, w głąb naszego blatu. Dodatkowo będę przygotowywał podwzmocnienia, pod włożenie wzmocnień w blat, gdyż będę ten okrągły blat rozcinał jeszcze na pół, ponieważ będzie to stół rozkładany. Możecie tu zobaczyć. Tak to wszystko będzie przygotowane, a zaraz będę docinał jeszcze z kawałków, których mi zabraknie. Kawałek, który muszę odciąć i teraz układam, wrzucam na ukośnicę i przecinam to na gotowe. Ten kawałek zostaje, a tu już mamy odpad. Teraz jeszcze to wyrównam z tej strony, żeby było ładnie równo. Zaraz będę to strugał jeszcze krawędzie. Żeby to wyrównać. I przykładam tutaj
zgodnie z lamelami i tak też będę to przygotowywał wszystko. W międzyczasie, kiedy przyklejają się do klejki, mam chwilę czasu na to, żeby przygotować frezy pod wzmocnienie blatu. Będę tu wpuszczał takie ceowniki stalowe, więc mogę sobie je wyznaczyć teraz i przygotować do wyfrezowania otworów, więc ustawiam sobie je na środeczku. Bierzemy miarę i wyznaczamy środek ceownika, żeby był na 60 cm tutaj. Dobra. I ustawiamy zgodnie z lamelami. I teraz mogę odrysować tak, jak będzie szedł ceownik. Wszystko mam przygotowane. Zrobiłem sobie prowadnicę z prostej lameli. I teraz będę mógł wyfrezować kanał na głębokość 3 mm. Mój profil ma 2 mm, więc akurat powinien się zagłębić i idealnie wejdzie, wskoczy też pod pogrubienie. Więc do dzieła! Teraz przesuwam całą konstrukcję, żeby zrobić to samo od razu z drugiej strony, a potem już będę wybierał środeczek. Teraz wybiorę środek i będę mógł wyfrezować wgłębienia, żeby ceownik cały schował się w blacie. Doklejki już mam przygotowane. Razem tutaj od razu wsadziłem wzmocnienia blatu stalowe. I zobaczcie, teraz trzeba to będzie obrobić. Zaraz wezmę wyżynarkę i powycinam od razu nadmiary, a potem już frezarką dofrezuję do odpowiedniego wymiaru. O, i zobaczcie, wszystko gotowe. I teraz te wszystkie wystające elementy, tak jak tutaj, będę zaraz wyfrezowywał ze środka. Zaraz sobie przygotuję klocek, który przykleję na środku i będę do niego montował cyrkiel. Od razu ile mniej będzie do cięcia. No i tak jedziemy dookoła. I teraz z frezem kopiującym mam założony na frezarkę. Zobaczcie. I teraz będę frezował, żeby wyrównać dookoła cały blat. Brzegi już mam ofrezowane, zostaje je wyszlifować, ale to będę robił potem. Teraz wybiorę frezarką środek, żeby już było na wymiar gotowe pogrubienie blatu, więc w tym celu muszę przenieść sobie środek blatu okrągłego, żeby wybrać idealnie na tą samą szerokość pogrubienie. Wsadziłem sobie kawałek wkręta, żeby przenieść sobie do góry środek,
I przygotowałem klocuszek dębowy na grubość idealnie tak jak pogrubienie, więc będzie mi idealnie to wszystko pasować. I teraz użyję kleju z aktywatorem, żeby to szybko przyłapało i żebym mógł zaraz frezować. I robię sobie kilka kropli. A na klocek, który będę przykładał, psikam aktywatorem. I teraz trafić w dziurę. Dokładamy. I chwilę trzeba przytrzymać. I powinno złapać. I już trzyma. No rzeczywiście świetna sprawa. No jeszcze. Jednak coś się ruszyło. No. Coś nie działa tak jak na filmikach w necie. Chyba trzeba na trochę dłużej. Dobra, wszystko przygotowane. Ustawiam sobie mój cyrkiel. Tu się na pewno nie ruszy. I można zaczynać się zagłębiać. Słuchawki na uszy i jadę. Okrąg w środku już mam wyfrezowane. Teraz będę musiał wybrać to, co zostało w środku. Ale większa część jest nieprzyklejona, więc nie będzie z tym problemu, bo powinno samo podskakiwać, a co nie odskoczy, to po prostu odfrezuję. Pogrubienie blatu jest już gotowe, wyfrezowałem tak samo koło. Teraz zostaje pozbyć się elementów niepotrzebnych, które jak widzicie zostały w środku. W tym celu już naszykowałem frezareczkę, odczepiłem cyrkiel i naszykowałem sobie taki klocek o tej samej grubości co tu wszystko, żeby przez przypadek jak będę wjeżdżał nie bujało mi frezarki. Więc teraz po prostu biorę frezarę, ustawiam ją sobie i będę wybierał to wszystko frezarką. Część jest niedoklejona, więc tylko muszę na dobrą sprawę przy samym brzegu. Jeszcze tylko poprawię, żeby na pewno głębokość była dobrze ustawiona, żeby nie było problemu, że przefrezuje się przez blat. Więc już ustawione. Teraz tylko włączam odciąg i mogę zacząć to wyfrezowywać stąd. Więc słuchawki na uszy, odciąg i można zacząć pracować. I w ten sposób właśnie czyszczę całość. Zobaczcie. I tu już część wybrana. I teraz kawałek po kawałku będę to czyścił. Żeby przyspieszyć sobie trochę pracę, postanowiłem, że wykorzystam jednak do tego dłuto i pobijak. I od razu widzę, że dużo lepiej to odskakuje, to co zbędne. I będzie mniej dzięki temu frezowania. I widzicie, ładnie płaty odskakują. A frezarką już tylko dokończę, żeby wybrać już na samym dole, żeby nie uszkodzić, nie wyrwać włókien blatu. Narzędzia ręczne też się przydają. Blat mam już wyfrezowany i wstępnie przygotowany, już zaszpachlowany, więc mogę brać się za szlifowanie dołu i potem zaraz zafrezuję krawędzie i będę przechodził do dalszych obróbek już górnej części. Więc słuchawki na uszy, szlifiereczka i do przodu. Blat mam już przygotowany, więc wyszlifowany z grubsza. Na razie, więc teraz pora go przeciąć na dwie części i potem odstrugać. Jako już mam doklejone kawałki do pogrubienia, będę musiał dokończyć cięcie już ręcznie, bo moja piła sięga do 55 mm z szyną, a tu mamy 8 cm. Więc będę musiał dociąć to ręcznie. Przygotowałem sobie wszystko, poprzyczepiałem, żeby mi nie spadł blat. Więc no co, zostaje ciąć. O. Przecięte, teraz docinam piłą ręczną i zaraz przygotuję sobie do odstrugania krawędzi, żeby wszystko się zgrywało.
teraz to samo muszę zrobić z drugą stroną. Jak widzicie, w małym warsztacie jest to dość ciężkie do zrobienia. Tego miejmy nadzieję, już niedługo się stąd wyprowadzę. A do blatu okrągłego dębowego mam już przygotowaną nogę. Jest to pień jabłoni. Za chwilę będę go szlifował. Już wcześniej go wyczyściłem z kory i wszystkich zbędnych, niepotrzebnych dodatków. Zobaczcie, jaki piękny, piękna noga. Pień mam już przygotowany, już wszystko wyszlifowane. Zobaczcie, jest idealnie gładka powierzchnia. Położyłem też już na niego bazę, żeby robaki się nie pojawiły żadne z czasem, żeby wszystko dokładnie zabezpieczyć, a i też żeby nie pojawiały się wady typu próchnienie czy coś tego typu, inne grzyby. Ogólnie preparat na grzyby, na robactwo, żeby nie było z tym w przyszłości problemu. Teraz przyszła pora wykończyć to lakierem. Będę to robił lakierem matowym, Chemikala, dwuskładnikowym, jak zawsze. Zaczynamy lakierowanie. Już lakier mam przygotowany, zostało go tylko nalać. Robię to oczywiście przez sitko, żeby żadne farfotle nie dostały mi się do pistoletu. Od góry do dołu, dokładnie. I pierwsza warstwa położona. Teraz czekam, aż wyschnie, przegąbkować i będzie można kłaść drugą warstwę. Pozostaje tylko czekać. A więc lamelki mam przygotowane. Teraz wyszpachluję ubytki i mogę brać się dalej za szlifowanie. Blaty już mam przygotowane i wyszlifowane. Teraz przyszła pora na położenie pierwszej warstwy lakieru. Więc zakładam maskę i zaczynam to lakierować, a ze względu na to, że nie mam tyle miejsca, żeby rozłożyć się ze wszystkim, będę musiał to robić na 2 razy, bo dostawkę polakieruję oddzielnie. Więc maska na twarz, będzie trochę gorzej słychać.